Dzień dobry. Na bombka z czubkiem. Teraz pokażę, jak wykonać bombkę taką też inną, z innym wzorem. Nie wyrażam zgody na rysowanie schematów ani nagrywanie filmików. Bombki z czubkiem są pomysłem moim i córki. Wzór ten będziemy chronić prawem autorskim. Bombka ta ma wysokości 13 cm, a obwód 24. Jest taka akurat w sam raz, nie za duża, nie za mała. Jest robiona jednolicie od góry do dołu. Ma tutaj takie gałązki z takimi listkami. Jest usztywniana na balonie i jak uzyskać taki kształt z tym czubkiem, będę po kolei pokazywała. A usztywniam te bombki w łudze. Robótkę wykonuję szydełkiem 1,25 z kordonka Muza 10. Zaczynam od góry. 8 oczek łańcuszka przerabiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zamykam oczkiem ścisłym. Teraz będę robiła 8 takich pętelek albo ząbków dookoła z 3 oczek. Pierwszy ząbek z 4 oczek. 1, 2, 3, 4. I cały czas wkuwam się w środek tego kółeczka. 1, 2, 3. Oczywiście przerabiam to półsłupkami. 1, 2, 3. Ma być ich 7, a 8 będzie łączony. Mam zrobione 7 tych ząbków. Teraz 8 ząbek będzie połączony z tym pierwszym. 1 oczko. Nawijam na szydełko i takim krótkim słupkiem wkuwam się w pierwsze oczko tego pierwszego ząbka łańcuszkowego. Przeramiam go i już jest 8 ten ząbek. To kółeczko może się wydawać za małe, ale może ktoś sobie zrobić na przykład zamiast 8 z 9 oczek tutaj tego łańcuszka to kółeczko, żeby balonik swobodnie przeszedł. Teraz będzie drugi rząd. To będą tutaj te większe takie ząbki. Ząbki są robione z 6 oczek łańcuszka. Pierwszy musi być o 1 oczko większy, więc 7 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I w każdym ten ząbek lub poprzeczkę, jak to woli, przerabiam półsłupkiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Już w następnym tutaj jestem w tym ząbku. I tak musi być ich 7, bo 8 łączymy tu z tym pierwszym łańcuszkowym. Zrobiłam 7 tutaj tych większych ząbków. Będzie 8, więc 2 oczka przerabiam, nawijam 2 razy nitkę na szydełko i wkuwam się w pierwsze oczko tego pierwszego ząbka łańcuszkowego. Króciutko ten podwójny słupek i już jest 8 tych większych ząbków. Te gałązki połączone są łańcuszkami. Tu jest 3 oczka tego łańcuszka, 4, 5
5, 6, 5, 5, to się tak wraca. Potem 4, 3, a później pokażę jak dalej. Trzeci rząd z tym pierwszym motywem listkowym. On jest ze słupków robionych i ma tutaj te pikotki. Więc 3 słupki. Najpierw trzeba zrobić raz, 2, 3 oczka, 3 oczka przerobiłam tego łańcuszka. To był jeden słupek z tego łańcuszkowego. Jest drugi i trzeci słupek. 2 oczka łańcuszka. W pierwszym tutaj tym listku nie robimy, bo będziemy wracać, wtedy zrobi się ten pikotek. Następnie w tej samej tutaj w tym ząbku, w tej poprzeczce jedno oczko, tylko słupek i przerabiam go. I tak jak mówiłam, że tutaj muszą być teraz 3 oczka przerobione w tych poprzeczkach łańcuszkowych, które łączą te gałązki. Więc 3 oczka przerabiam. 1, 2, 3. Wchodzę w następny ten łuk. Jeden słupek, drugi słupek, nad którym będzie pikotek z 4 oczek. 1, 2, 3, 4. Wkuwam się tutaj w te 2 nitki i zamykam oczkiem ścisłym. Jeszcze jeden słupek. Słupki nie muszą być długie, raczej takie średnie. 2 oczka przerabiam i jeden słupek. Bo to będzie tak na przemian. Te listki będą szły tak na przemian. Trzy oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. Słupek. Drugi. I trzeci, przepraszam, i nad nim będzie pikotek. 1, 2, 3, 4. Z 4 oczek wtedy ładnie się odbija na tej bombce. Jeszcze jeden słupek i 2 oczka przerabiam. Następnie słupek też i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Tak robimy dookoła do pierwszego tutaj tego wzoru. Trzeci rząd będę łączyła ze sobą. Dla przypomnienia mówię, że tu było 3 słupki, 2 oczka łańcuszka, słupek 1 i 3 oczka łańcuszka. Nad drugim słupkiem oczywiście były te pikotki. W każdym tutaj w tym ząbku się wkuwałam z tymi listkami. Łączę teraz ten trzeci rząd ze sobą, więc 3 oczka łańcuszka. Wchodzę tu w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego. Robię pikotek. 1, 2, 3, 4. W następny słup, tutaj w to oczko, wchodzę, przeciągam oczkiem ścisłym. I takim dłuższym oczkiem przechodzę do tej tu poprzeczki albo łuku, jak to woli. Teraz 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Będzie słupek tutaj w tym łuku. Pierwszy słupek, drugi słupek, nad którym będzie
pikotek z 4 oczek. 1, 2, 3, 4. Są 2 nitki na szydełku, oczkiem ścisłym zamknięte i trzeci słupek. Te listki będą tak na przemian. Raz po tej stronie, raz po tej. Po jednej stronie będzie 3 słupki i 1 słupek przydzielony tymi 2 oczkami przerobionymi i tak dookoła. Tu były 3 oczka przerobione tego łańcuszka, a w tym 4. rzędzie będzie 4. 1., 2., 3., 4. rząd będzie 4 oczka przerobione. 2, 3, 4. Słupek. 2 oczka trzeba przerobić na ten łuk i 3 słupki, gdzie nad drugim ma być pikotek. 1, 2, 3, 4. Zamknąć oczkiem ścisłym i następny słupek przerobić i 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Robimy tak dookoła. 1, 2 oczka przerobione na łuk. Będą teraz 3 słupki i dookoła tego 4. rzędu. Będę łączyła 4. rząd ze sobą. Tutaj były 4 oczka łańcuszka i będę łączyła w 1., 2., w 3. tu oczku tego słupka łańcuszkowego wchodzę i zamykam oczkiem ścisłym. Już tu jest. Wchodzę od razu w ten łuk. Oczko ścisłe. 3 oczka przerabiam na słupek. 1 słupek, 2 słupek i oczywiście nie robimy teraz pikotka. I 3 słupek, 2 oczka przerabiam i ten 1 słupek po przeciwnej stronie. Raz tak, te listki tak na przemian. I tu będą w tym 5. rzędzie 5 oczek łańcuszka. Tu mi spadło, już go mam. 1, 2, 3, 4, 5. Słupek. Drugi, nad którym będzie pikotek. Z 4 oczek. 1, 2, 3, 4. 2 nitki na szydełku, oczko ścisłe i 3 słupek. 1, 2 oczka łańcuszka na łuk i 1 słupek. I 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Do następnego tego łuku i w kółko na okrągło tak do końca tego 5. wzoru. Będę łączyła ten 5. rząd ze sobą. Tu jest 5 oczek łańcuszka zrobione. Wchodzę w 1., 2., w 3. to oczko tego słupka i zamykam oczkiem ścisłym. Trzeba zrobić pikotek. 1, 2, 3, 4. Tu w oczko się wkuwam, zamykam oczkiem ścisłym. Dłuższym tu oczkiem przechodzę do
tej poprzeczki do tego łuku. I teraz 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5 słupek. Drugi, nad którym będzie pikotek. 1, 2, 3, 4. Zamknąć oczkiem ścisłym. I następny słupek. W tym rzędzie 6 będzie też 5 tu tych poprzeczek, że tak powiem, z 5 oczek łańcuszka. Tak się robi jak ten rząd 5. Tylko że te listki będą po drugiej stronie. Więc teraz też 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. 5 to jest początek tego 6 rzędu. 5. I w ten łuk. I 2 oczka łańcuszka. I 3. 3 słupki, na którym ma być pikotek w kółko do początku tego 6 rzędu. Będę łączyła ten 6 rząd ze sobą. 1, 2, 3, 4, 5. Tak jak tutaj było w każdym po 5 oczek w tym rzędzie. Wchodzę tu pierwsze, drugie, w trzecie oczko i zamykam oczkiem ścisłym. Następnie takim dłuższym tutaj oczkiem przechodzę do tego łuku, też oczko ścisłe. I 3 oczka, 1, 2, 3 oczka przerabiam. To będzie ten pierwszy słupek, drugi słupek i trzeci słupek. 2 oczka łańcuszka, 1, 2 i 1 słupek. W tym 7 rzędzie będzie tu 6 oczek tej poprzeczki tutaj, tych łączących te gałązki. Z 6 teraz będzie oczek łańcuszka. Więc teraz będzie 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. W łuk. I będą tak samo robione te listki, jak tu poprzednio. Wzorem w tych rzędach. Tym samym wzorem. Łączę ten 7 rząd ze sobą. 6 oczek. Tu było łańcuszka. Wkuwam się w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego. Zamykam oczkiem ścisłym i będę robiła ten pikotek. 1, 2, 3, 4. Ja tutaj w tym właśnie pierwszym listku to tak się wkuwam w to następne oczko, bo tu jest ciasno, ten pikotek, żeby zrobić. Dłuższym oczkiem przechodzę do następnego, do tego łuku. I 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Słupek. Drugi słupek, nad którym będzie pikotek. 1, 3, 4. 2 nitki na szydełko, oczko ścisłe i trzeci słupek. Wychodzi tutaj taka czapka, ale to tak ma być. I teraz, kochani, ja już nie będę pokazywała, bo teraz po prostu będzie wracanie i zmniejszanie się tutaj tych poprzecznych łańcuszków. Jak zaczynaliśmy od 3 oczek, to były 3 zrobionych, tej poprzeczki, 3 to były 4, 5, 5, a tu 6. To teraz będzie 5, 5 oczek łańcuszka
Następny też będzie 5 oczek łańcuszka, potem będą 4 oczka łańcuszka, a później 3 oczka łańcuszka. Więc 8, 9 i 10 i 11 rząd robimy tak jak tą górę, tylko zmniejszające się tutaj oczka w tych poprzecznych łańcuszkach. Teraz będzie 5 oczek łańcuszka, następnie 9 rząd też będzie 5 oczek łańcuszka, w 10 rzędzie będzie 4 oczka łańcuszka i w 11 rzędzie będzie 3 oczka łańcuszka. Tak jak tu pokazane jest, pokazuje, znaczy się, jest zmniejszające się tutaj oczka tych poprzeczek. Spotykamy się właśnie w rzędzie 12, gdzie będę pokazywała, jak robić tutaj ten ząbek. Kochani, powiedziałam, że spotkamy się przy 12 rzędzie, ale nie daje mi to spokoju, bo chcę pokazać jak najrzetelniej. Ja tu mam, łączę ze sobą już 9 rząd i to było właśnie te 5 oczek łańcuszka. 2 razy po 5 oczek łańcuszka przerobione, więc łączę tutaj z 3 oczkiem, jak każdy inny, ten 9 rząd i ten pikotek, 1, 2, 3, 4, z 4 oczek przechodzę do tej poprzeczki dłuższym tutaj oczkiem, 1, 2, 3, 4, 5, słupek, drugi słupek, nad którym będzie pikotek, 1, 2, 3, 4, pikotek i 3 słupek. I w tym rzędzie 10 będzie 4 tutaj oczka łańcuszka przerobione. Było tu 3, 4, 5, 5, 6, 5, 5. Teraz 4 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, 4. Włók i robimy dalej tak samo. Łączę ten 10 rząd ze sobą. Było tu 4 oczka łańcuszka. W tym 10, o te chodzi łańcuszki, w tym 10 rzędzie w 3 oczko. Oczkiem ścisłym zamykam, wchodzę tutaj w ten łuk tym dłuższym oczkiem. 1, 2, 3. Będzie to rząd 11. 3 słupek, 2 oczka przerabiam na ten łuk, słupek i w tym rzędzie 11 będzie tu wszędzie po 3 oczka łańcuszka. Było w pierwszym 3, w drugim 4, 5, 5, 6, 5, 5, 4. Teraz będą tu 3 dookoła. Rząd 11 tutaj z tymi 3 oczkami tej poprzeczki łączę ze sobą. Robię tu pikotek. Łączę oczkiem ścisłym. Robię pikotek 1, 2, 3, 4. W oczko tu wchodzę. Zamykam oczkiem ścisłym. I do tej poprzeczki dłuższym oczkiem przerobionym. Tu. Łączę ten 11 rząd ze sobą. Było 3 oczka tego łańcuszka przerobionego. Wchodzę tu w 3 oczko tego słupka. 1, 2, 3, 4 oczka na pikotek. W oczko zamykam ścisłym. Bezpośrednio z dłuższym oczkiem wchodzę do tej poprzeczki, do tego łuku. 1, 2, 3, 4,
5 oczek łańcuszka i teraz będą 2 słupki już bez pikotka. 2 słupki bez pikotka i 2 oczka tylko przerabiam, bo wyrabiamy ten czubek. Następny też łuk. Przerabiam 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. I 2 oczka łańcuszka. I w następną poprzeczkę, w ten łuk, 2 oczka przerabiam i 2 słupki. Tak dookoła. Rząd 12 łączę ze sobą. Tak jak w tej każdej poprzeczce były po 2 oczka przerobione łańcuszka, więc przerobiłam go i łączę tutaj z tym początkiem tego 12 rzędu. 1, 2, trzecie oczko, zamykam oczkiem ścisłym. Przechodzę do tego łuku. 1, 2, 3, 2 słupki bez pikotka, 1, 2, 1 tylko słupek i tu w 13 rzędzie będzie tylko przerobione 1 oczko tej poprzeczki. Tu były 2, teraz 1 i teraz 2 słupki. Później będzie raz 2 oczka przerobione na łuk i 1 słupek i 2 oczka łańcuszka przerobić. Robótka się zwęża tak ku dołowi, żeby powstał ten czubek. Połączyłam ten rząd 13 ze sobą. Rząd 14. Przechodzę oczkiem takim dłuższym do łuku. Oczko ścisłe. 1, 2, 3, 4. Słupek. Już nie robię żadnych, tu nie przerabiam żadnych oczek na tą poprzeczkę, tylko bezpośrednio wchodzę do następnego tutaj łuku. 1 oczko przerabiam. Tu był 1 słupek, teraz drugi słupek. Nie przerabiam oczka. Tutaj w ten łuk. Słupek. 1 oczko przerabiam. Słupek. I w następną przechodzę. Słupek. 1 oczko. I następny słupek w tym łuku. Aż do początku tego rzędu 14. Zrobiłam ten 14 rząd. Jeszcze połączę ze sobą w trzecim oczku. Tutaj wchodzę, zamykam oczkiem ścisłym. To był w każdej tutaj w tym łuku słupek. 1 oczko przerobione, ale tu już nie było przerobione oczka, bo one tak przylegają do siebie, tylko wchodziłam od razu w poprzeczkę, słupek, 1 oczko, słupek i w następną poprzeczkę. Przechodzę do tego łuku, oczko ścisłe i 4 oczka łańcuszka. Będą słupki podwójne, będzie trochę niewygodnie. 1 słupek, drugi słupek. W każdej tutaj tej poprzeczce między tymi słupkami. Oj, musi być nawinięte 2 razy. No i właśnie tutaj jest niewygodnie, trzeba przekładać tą robótkę. I teraz następny słupek podwójny.
i następny tutaj w każdej, tutaj w tej poprzeczce między tymi dwoma słupkami. Tych słupków podwójnych musi być 8. One nie mają tu żadnego oczka przerobionego, tylko bezpośrednio słupek podwójny i następny. Połączę ten słupek z następnym i to będzie już koniec robótki. Połączę oczkiem ścisłym, tu przy samej górze, przy tym pierwszym oczku, przy tym drugiego słupka. Już jest robótka zrobiona. Teraz trzeba tą nitkę, trochę za długą zostawiłam. Tu wychodzi takie kółeczko i trzeba w ten tu oczko przeciągnąć tą nitkę, żeby ściągnąć później, żeby taki spiczasty był. Tak mniej więcej między jednym a drugim słupkiem. Przeciągnęłam nitkę w tych słupkach u góry. Tak to wygląda. I tutaj wkuwam się w środek tych półsłupków. Przeciągnę tą nitkę, żeby ona była tak po środku, żeby ściągnąć i powstał taki równiutki ten czubek. O, właśnie tak. Robótka zrobiona. Jest fajnie ukształtowana w taki zwężający się dół, który tworzy właśnie, tak jak tutaj pokazuje, ten czubek. Usztywnianie. Nałożyłam tą robótkę na balon, oczywiście nadmuchałam go, ale nie za mocno, żeby tu nie tworzyły się takie poduchy, żeby uzyskać taką formę, trzeba nadmuchać lekko, tak. Mniej więcej tak to wygląda. Każdy ma swoje sposoby usztywniania. Ja natomiast do takiej ilości, jakiej zmieści się w tej zakrętce, tu mam właśnie tutaj wlane do takiej miseczki, daję łyżeczkę wikolu. Jak się rozmiesza dobrze, wtedy już nie będę tutaj tą robótkę zamaczam z różnych stron, maczając ją tak, żeby wszędzie doszedł ten krochmal. Potem ją tak troszeczkę wyściskam i odkładam na jakieś pół godziny na folię, żeby trochę przyschła, żeby jak się zawiesi, żeby nie kapało. Jak już przesnie trochę na tej folii, to będzie teraz śmiesznie. Wiążę tutaj tą robótkę do takiej szklanki. Ona jest dosyć ciężka, kubek taki właściwie. A tu u góry wiążę sobie wstążkę, dlatego że ja zawieszam na suszarkach albo na jakichś klamkach. Ja na przykład od klamek w kuchni, żeby swobodnie ta klamka, żeby swobodnie tutaj ten kubek wisiał i żeby nadawał kształt taki jak chcę tej bombki. Tu mam już wyschniętą bombkę usztywnioną, a to każdy już wie o tym, że to trzeba tak poduszyć, żeby wyciągnąć później ten balon. Ładnie się uformowała i potem można to wyciągnąć. Mam zrobione kilka robótek właśnie z serii tych gałązek z tymi listkami. Tu na przykład mam dzwonek, mam jeszcze aniołki, ale one już poszły do nowego właściciela, ale to pomału pokażę wszystko na filmikach. Dziękuję bardzo za wspólne
dzierganie. Proszę o wyrozumiałość, jeżeli coś było nie tak. Dziękuję za wspólne dzierganie i zapraszam na filmiki z moich robótek. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia.